Dzisiaj przyjechałam sobie pospacerować nad morze i na shopping, zobaczyć jakie są zniżki. I ku mojemu zdziwieniu muszę Wam powiedzieć, że ja nie widzę tak dużo ludzi. No normalnie jest godzina, mówię Wam, 11:25. Dzisiaj jest czwartek, 10 lipiec 2025, a na plażach no jest połowę ludzi z tego, co zawsze pamiętam, no bo ogólnie rzecz biorąc zawsze było dużo ludzi, także nie wiem, co się stało, czy ci ludzie ciągle pracują i przyjeżdżają po południu na plażę. Zaraz Wam rzucę okiem, ale jestem zaszokowana. Jestem na molo w Ostia Lido. Ostia Lido jest częścią Rzymu, czyli nie jest miasteczkiem samo w sobie, tylko jest, jakby powiedzieć, dzielnicą. I teraz u nas w Ostii jest dzielnicowy urząd, który ma numer 10. Kiedyś było 13, a teraz jest 10. Teraz Wam rzucę okiem na prawą stronę, a później Wam rzucę okiem na lewą. Morze nie jest zburzone. Dzieciaki się kąpią, trochę ludzi jest, ale jest bardzo dużo parasoli zamkniętych. Łóżek jest zamkniętych, może nie tak parasoli, a łóżek. Przejdę na drugą stronę. Cały czas jestem na molo w Ostii. Tam jacyś chłopcy czekają, żeby kogoś zaczepić i zrobić jakiś quiz. Ok. No i zobaczcie, jak tu wygląda. Plaża się ciągnie aż do portu, bo u nas w Ostii jest Porto Turistico di Roma, tak się nazywa, czyli port turystyczny w Rzymie i tam cumują wszystkie jachty, mają przystań i tam jest bardzo pięknie i jest bardzo dużo sklepów. Jak w któryś dzień tam podjadę, to też Wam nagram. Jeszcze tak Wam przybliżę, no zobaczcie. Trochę ludzi jest, ale resztę tych leżaków jest zamkniętych, parasole są otwarte i tak dużo ludzi nie widzę. Tutaj w Ostii mamy bardzo dużo restauracji, gdzie możecie zjeść pyszną rybkę i też macie pizzerię, gdzie można zjeść pyszną pizzę. A gdzie ja jem pyszną pizzę, najpyszniejszą, najfajniejszą, to Wam zostawię w drugiej części tego filmu namiary. Pokażę, jaką pizzę jadłam ostatnio z moim mężem i co jadłam. No to zobaczycie w dalszej części filmu. A teraz przejdę się z Wami na środek tego właśnie mola. Molo po włosku to się mówi Il Pontile. Tu mamy Neptuna, zaraz Wam go przybliżę. No, widać, jest Neptun. W oddali są statki, jachty jakieś. No i jak widzicie, plaża. Tutaj jest fajna plaża, fajne jest morze, można się kąpać. Woda jest bardzo ciepła, ma 26 stopni ciepła, więc wchodzi się jak do gorącej zupy. W Polsce, mimo że może być 40 stopni, to Morze Bałtyckie jest bardzo zimne. Tutaj na tym Pontile jest bardzo dużo ludzi w sobotę i w niedzielę. No i przyjeżdżają tacy grajkowie. Grają na instrumentach i umilają czas ludziom. A tutaj mamy taką gwiazdę, gdzie są pokazane kierunki świata. Ale idziemy na środek i patrzymy, jak wygląda morze. Morze jest piękne. A wiecie, co tu pisze? Vietato tuffarsi. Pescare. Vietato pescare e tuffarsi. I wyobraźcie sobie, że vietato to znaczy zakaz. Pescare to jest łowić, to zamazali i to jest inaczej, tuffarsi, skakać do wody. Ale Włosi zamazali łowić, bo oni tu przychodzą z tymi wędkami i łowią rybki. Może tak nie złowią, ale dla relaksu stoją sobie z tymi wędkami. Któregoś dnia Wam je nagram. Z tej strony widzicie Nettuno, czyli Neptuna, chyba tak się mówi po polsku. Morze tak wygląda.
Tutaj w Ostii przy plaży, przy brzegu porobili takie zapory wodne, żeby rozbijały fale, więc te kamienie, głazy położyli tutaj. Może przybliżę, poczekajcie. Tutaj, gdzie ta fala się zrobiła, tu są te kamienie. Tam dalej je widać. Zaraz przekręcę kamerką, ale jesteśmy pod słonko, więc to słabo widać, ale jest ok. O, jeszcze tak Wam nagram. Jeżeli chodzi o wodę, to jest czysta, ale że dzisiaj morze jest wzburzone lekko, a wczoraj było bardzo wzburzone, z tego względu jest taka mętna woda, bo tak normalnie to Morze Tirańskie jest bardzo przezroczyste, bardzo czyste, nie ma żadnych tutaj różnych takich roślin, które mogłyby powodować jakieś bakterie w wodzie. Woda jest naprawdę czysta i niczym się nie zarazimy. Także jeżeli ktoś ma ochotę przyjechać i wypoczywać nad morzem, to też tutaj jest fajnie. Tutaj przy morzu jest ulica, która się nazywa Via Lungomare Toscanelli i przy tej ulica inaczej Via, mamy też hotele. Mają też tutaj ludzie prywatne mieszkania, które wynajmują jako apartamenty dla turystów na przykład, albo na przykład z Rzymu ktoś sobie wykupuje na miesiąc albo na 2 miesiące apartament, płaci słono, ale przynajmniej ma morze pod nosem i wychodzi sobie z domu o której godzinie chce. No a jest dużo ludzi takich bogatych, którzy na przykład w tych willach, co tutaj są, wynajmują sobie apartamenty na 2 miesiące, lipiec, sierpień, nigdzie nie jadą i fajnie wypoczywają, jedzenie mają pod nosem, pełno restauracji, pyszne jedzenie i tak dalej. No od czasu do czasu słyszymy samoloty, bo mamy blisko lotnisko. No właśnie, mamy blisko lotnisko Fiumicino i jak przylecicie z jakiegokolwiek miasta z Polski, to macie bardzo blisko do tego miasteczka Ostia Lido. Tak jak powiedziałam na początku, jest to część Rzymu, ale leży nad Morzem Tirańskim, więc jest super. Nie musicie lecieć 10 godzin do jakiejś Afryki czy do jakiegoś innego kraju arabskiego, żeby wypoczywać. Dosłownie rzut beretem, 2,5 godziny jesteście w Rzymie na lotnisku Fiumicino. Później bierzecie sobie niebieski autobus i przyjeżdżacie sobie za euro 50 do Ostii. Tam chyba tyle kosztuje bilet w tym autobusie. A jak nie, jakąś taryfę i do samego hotelu jest luz blues. Dziękuję bardzo, że byliście na tym filmie. Jeszcze raz Wam polecam pizzerię, inaczej po włosku Pizzeria da Bibo. Adres do tej pizzerii zostawiam Wam w opisie tego filmiku. Oglądajcie mój kanał, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie co chcecie. Ja lubię czytać Wasze komentarze, a w najbliższym czasie wybieram się do Rzymu, bo ja mieszkam w Ostii Antycznej, jak wiecie, a do Rzymu mam rzut beretem. Cały czas mieszkam w Rzymie, ale Ostia Antyczna jest częścią Rzymu. Jadę zobaczyć, jak tam ta Fontana di Trevi jest odnowiona, bo Fontanę di Trevi odnawiali przez dobrych kilka miesięcy.
Ciao, ciao, ciao.